Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Materiał wyjazdowy z Radomia. Jesteśmy w Radomskim Centrum Sportu, bo to tutaj będzie nasze tenisowe centrum w tym tygodniu, jeżeli chodzi o zainteresowania. Kolejny materiał współtworzony z marką Rekman i udało nam się umówić na, mam nadzieję, ciekawą rozmowę z Mają Chwalińską. Dzień dobry, Maja. Dzień dobry, cześć. Maja, ja zacznę może w taki sposób. Moim zdaniem jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych rozmów na naszym kanale. Ludzie Cię bardzo lubią, ludzie Cię chwalą. Moje pytanie, czy Ty Dlaczego? to czujesz? Dlaczego? Może to ustalimy, ale czy Ty to czujesz? Moim zdaniem jesteś tenisistką bardzo lubianą w Polsce. Zdecydowanie czuję i często nie rozumiem właśnie dlaczego, więc tak się śmieję, ale faktycznie czuję ten doping, bo ten doping to wsparcie. Bardzo mało słyszę hejtu, który tak często się zdarza w naszym środowisku, także zdecydowanie czuję właśnie takie ciepło ze strony kibiców. A zastanawiałaś się właśnie z czego to wynika? Ja wiem, że czasami są pewne procesy i my nie jesteśmy w stanie ich wytłumaczyć, tak? Ale czy to wynika z tego, jaką jesteś osobą, czy z tego, jaką jesteś tenisistką? Bo tenisistką jesteś zupełnie inną niż pozostałe dziewczyny w turze. Wydaje mi się, że i też właśnie ze względu na mój styl gry, który zdecydowanie różni się od innych zawodniczek, i też z tym, że dużo osób, wydaje mi się, może się ze mną utożsamiać, jeżeli chodzi o tą moją drogę, powiedzmy, która nie była prosta nigdy praktycznie, więc wydaje mi się, że po prostu faktycznie ludzie mogą się ze mną utożsamiać i rozumiemy się wzajemnie. I jest piękna okazja do tego, żeby o tej drodze troszeczkę poopowiadać. Ja nie będę Cię tutaj trzymał przez 3 godziny, bo jesteśmy podczas zgrupowania, gdzieś tam mecze przed Tobą i to mecze istotne, ale chciałem porozmawiać o tym początku Twojej drogi, bo e, Ty nie pochodzisz z rodziny, w której tenis był oczywistym wyborem. Myślę, że wiele osób było zaskoczonych tym, no, jaki Ty zawód wykonujesz dzisiaj. Jak ten początek w ogóle wyglądał? Tak, no nie tylko nie z tenisowej rodziny, ale też nie sportowej tak naprawdę, bo nigdy tam w mojej rodzinie ten sport nie odgrywał jakiejś ogromnej roli. Z tego, co moi rodzice mówią, byłam bardzo, bardzo energicznym dzieckiem i oni po prostu już nie wiedzieli, co z tą moją energią robić. Więc najpierw zaczęłam w ogóle od karate i później mój pierwszy trener chodził po szkołach, byłam wtedy w pierwszej klasie, rozdawał ulotki, zapraszał na taki pewnego rodzaju piknik sportowy. I bardzo, bardzo mi się spodobało to, co zaproponował na tych takich pierwszych zajęciach i ubłagałam moich rodziców, żeby mnie zapisali właśnie na tenis i tak naprawdę, jeżeli chodzi o tenis, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Jeszcze troszeczkę próbowałam później siatkówkę, bo tak jak mówię, tej energii było bardzo dużo, ale później oczywiście już postawiłam tylko i wyłącznie na tenis. A co Ci się podobało w tenisie, wiesz, bo to nie jest taki łatwy sport na początku. Wiadomo, że tam musi być dużo zabawy, dużo kolorów, że te zajęcia dzieciaczków no nie mają zbyt wiele wspólnego z tym, co Wy wykonujecie dzisiaj, ale co pozwoliło Tobie tam zostać? Wiesz co, nie pamiętam tak dokładnie, pamiętam tylko, kiedy próbowałam sobie właśnie przypomnieć, co mi się tak podobało w tym tenisie, to pamiętam tylko, że bardzo mi się podobało bieganie za piłką. Naprawdę, jakby no nic specjalnego. Też pamiętam, że moja mama mówiła, że przez te pierwsze miesiące bardzo mało tak naprawdę graliśmy w tenisa. Tam było więcej właśnie tych gierek koordynacyjnych i ja przychodziłam taka wkurzona do domu, że się zapisałam na tenis, a nie na jakieś kurde bieganie za piłeczką, łapanie. Także nie wiem, wydaje mi się, że to było po prostu dla mnie naturalne, inne też, bo nie znałam innych osób, które grały w tenisa, raczej to były piłka czy siatkówka, także wydaje mi się, że to było takie coś mojego od początku. Tenis no, poprowadził Twoje życie w pewnym kierunku, pewnie kilka decyzji wymusił. Zmierzam do tego, że kiedy Ty wyjechałaś z rodzinnego miasta po raz pierwszy
Mhm. na W stałe? wieku 18 lat. 18 Po lat. maturze, tak. To była trudna decyzja dla ciebie? To znaczy to znaczy ja pochodzę z Dąbrowy Górniczej, mieszkam w Bielsku-Białej, więc to jest godzina drogi samochodem, więc to też nie jest tak, że to była No ale jakaś... nie jest, ale nie jest to dom rodzinny, wiesz, jakby Jasne. jest to nowe otoczenie, jesteś sama, tak? Początek był bardzo Mhm. ciężki, bardzo, bo moi rodzice bardzo mnie wspierali w takich codziennych czynnościach. Tak naprawdę moimi obowiązkami to była szkoła i tenis i tak naprawdę nic innego mnie nie interesowało. A tutaj nagle jednak zmierzyłam się z takim dorosłym życiem po raz pierwszy i pamiętam, jak przerastało mnie po prostu sprzątanie w domu i takie po prostu podstawowe rzeczy. Teraz się z tego śmieję oczywiście, ale wtedy to naprawdę był dla mnie duży szok. Więc początki były zdecydowanie bardzo ciężkie. A ty mieszkałaś na Kortach Przez w Bielsku, tak, w tym takim akademiku? tak, przez pierwsze bodajże 3 miesiące mieszkałam na Kortach w pokoiku i później przeprowadziłam się do mieszkanka. To pytanie właśnie o ten pobyt na kortach, no bo wtedy mieszkasz na kortach, trenujesz na kortach, Mhm. jesz na kortach. Nie za dużo wtedy jest tego tenisa w głowie? No, każdy jest inny, ale tak. Dla mnie tak, to było już za dużo w pewnym momencie. Mhm. Maja, porozmawiamy oczywiście o twoim stylu gry, o tym, dlaczego jesteś tenisistką unikalną, ale zastanawiam się, ty wiele razy słyszałaś w swoim życiu, że nie wiem, jesteś za słaba fizycznie albo za mała, żeby zrobić jakiś wynik, wiesz, żeby coś się wydarzyło. Ktoś cię skreślał z tego powodu, że masz takie parametry, a nie inne po drodze? Do tej pory to słyszę. Jakby i tak A jak teraz już powiedziałam masz się czym wcześniej. obronić, mówię o wynikach. No tak, ale zawsze się znajdą osoby, które mi powiedzą, że nie ma szans z taką grą, nie wiem, teraz wejść do setki, czy Mhm. tam wejść do 50 i to tak Mhm. można do końca. Także zdecydowanie tak, odkąd pamiętam, najpierw byłam za drobna, później byłam za mała, później z tym stylem gry się nie da. Ciebie to bolało? Bolało, No bo bo to jest denerwujące. jestem też mocno taką wrażliwą osobą Mhm. i teraz jest już lepiej, ale czasami też się przyznaję, że mnie to dotyka, bo jakby pracuję nad tym, żeby wierzyć bardziej w siebie i skupiać się na tej swojej pracy, ale jakby te głosy też do ciebie dochodzą, więc zdecydowanie tak i nadal to słyszę, ale tak jak mówię, uczę się i uważam, że już jest zdecydowanie lepiej z tym, że okej, każdy może mieć swoją opinię, ma do tego pełne prawo, ale ja robię swoje. A z tą pewnością siebie, bo to też miało być jedno z późniejszych moich pytań, ale zadajmy je teraz. Jak ona się kształtowała, powiedzmy, w twoim życiu? To rosło, to się zmieniało? Były Wydaje mi jakieś się, takie, wiesz, kluczowe momenty? jasne, no wydaje mi się, że się bardzo zmieniało i bardzo to falowało. Ja tak naprawdę szłam cały czas powoli do przodu, swoim tempem, ale jednak ten progres cały czas było widać i wydaje mi się, że tak postawiłam na siebie taką presję, na wynik, która po prostu totalnie mnie później sparaliżowała i zabrała kompletnie radość z gry, która jest dla mnie bardzo istotna. I później zdarzyły się te pierwsze jakieś tam problemy zdrowotne i ta pewność siebie zdecydowanie tam spadała. Także tak na przestrzeni lat faktycznie były duże fale. Ups and downs. Tak. A jakby to, co sama na siebie narzucałaś, tę presję wyniku, czy to było spowodowane twoim charakterem, czy wynikami rówieśniczek? Dlaczego tak Wydaje było? mi się, że to było połączone, bo oczywiście Iga jest w moim wieku, więc wiadomo, Iga wystrzeliła nieprawdopodobnie i zrobiła niesamowite wyniki już w bardzo młodym wieku, więc pewnie to też. Ale to też wynikało z mojego charakteru, bo ja pamiętam, miałam, nie wiem, 16, 17 lat i ubzdurałam sobie w głowie, że muszę być teraz top 200, bo ktoś tam jest top 200, czyli się da, więc pamiętam, jak naklejałam sobie takie karteczki top 200 i wszędzie naklejałam, gdzie mój wzrok po prostu padał w ciągu dnia w domu. No to jakby już widać, że tam
coś było, Że już korba przekręcona za mocno już troszeczkę. było nie Mhm. tak. No i wiadomo, później nie spełniasz tych swoich oczekiwań i ta pewność siebie po prostu naturalnie maleje. A kiedy ty uwierzyłaś w to, że z tym tenisem, który ty oferujesz, można wejść wysoko? No bo jesteś tenisistką sprytną, inteligentną na korcie. Wszyscy to podkreślają. Natomiast czasami brakuje tych prędkości, które oferują te, które są obok ciebie. To znaczy, wydaje mi się, że po raz pierwszy to ten rok 2022, Czy gdzie Wimbledon? Znaczy to był ten Wimbledon, rok ale ogólnie wimbledoński. ten rok, Mhm. tak. Ogólnie ten rok po prostu czułam, że ta moja gra jest już tak na takim coraz wyższym poziomie i że też powoli przyzwyczajam się do tego wyższego tempa, że na początku jest to taki większy szok, troszeczkę z tym tempem, troszeczkę dostosowaniem się do tej gry przeciwniczek, ale później już widziałam progres w swojej grze, ale jak wiadomo skończyło się operacją też kolana w 2022, także znowu wróciłam, potrzebowałam wrócić, spaść i znowu były jakieś tam dołki, także to był taki pierwszy, wydaje mi się, moment, w którym tak uwierzyłam faktycznie, że mogę. A poza tym mamy teraz dobre przykłady na to, jak Paulini na przykład, która nie wiem, czy ona nie jest nawet mniejsza ode mnie, więc jeżeli chodzi o te warunki fizyczne. Nie wierzę w to, co wpisujecie na stronie WTA, także A musiał. co wpisuje? Nie wiem nawet, Okej, no ale wiesz, tam nie ma każda co. wpisuje, Nie ma co co, ale chce. no na pewno jest po prostu w podobnym Mhm. wzroście, podobne warunki fizyczne, powiedzmy. No, ale ona gra troszeczkę inaczej, mam wrażenie, że. Gra inaczej, ale nie wiem, wydaje mi się, ja po prostu też wiem, że ja potrafię grać o wiele szybciej niż często to pokazuję na meczach, więc jakby wierzę w to, że ta praca w pewnym momencie kliknie. Gdzieś widzę czasami jakieś przebłyski, wiem, że to jeszcze nie jest to, ale po prostu pracuję i wierzę, że to kliknie w odpowiednim momencie. A o tym też słyszałem, o tych prędkościach właśnie na treningach versus to, co się dzieje na meczu. Z czego to wynika i co się musi stać, żeby te prędkości z treningów przełożyć? To jest kwestia stresu, to jest, wiesz, Jak kwestia znajdziesz nerwów? odpowiedź, to mi powiedz, No ja jestem, bo wiesz, ja nie mam pojęcia. amatorem przeprowadzającym rozmowy tylko. No No nie mam no. tu wszystkich kluczy. Ale to A jest kwestia emocji? Że to wydaje nie mi jest, się, wiesz, że jeden do nic jednego? innego, Mhm. no bo czym się tak naprawdę innym różni mecz od treningów, no Mhm. więc jakby wydaje mi się, że tak. Mhm. Wydaje mi się, że tak, ale wydaje mi się też, że to jest dobre, że po prostu okej, super, przynajmniej widzę ten potencjał, że on tam jest i że mogę i po prostu kwestia czasu jest, kiedy to w końcu przełożę na kort. Ty lubisz oglądać tenis? Lubię. A kupiłabyś bilet na swój mecz? Siebie nie lubię oglądać, więc raczej A jakbym cię zapytał właśnie o takie 2-3 nazwiska tenisistek, które robią na tobie wrażenie, albo ktoś, z kim grałaś, wiesz, nie wiem, czy jeśli chodzi o prędkości, czy jeżeli chodzi o właśnie tenisową mądrość, takie mecze, które zostały ci troszeczkę dłużej w pamięci. Coś byś wiesz co, wygrzebała? aktualnie Czy za ciężko mi dużo jest, tego jest? Bo aktualnie jesteś... ciężko mi jest znaleźć tenisistkę, którą chciałabym obejrzeć, bo wcześniej wychowywałam się na Serenie, na Szarapowej, na Zarence i tak naprawdę często teraz wracam nawet do tych meczów i jestem zdziwiona po prostu, jaki to był poziom gry. Może wydaje mi się, że tenis poszedł mocno w fizyczność, ale ta gra jednak była zupełnie inna wtedy i po prostu oglądało się to bardzo przyjemnie się to oglądało, więc czasami nawet teraz do tej pory na YouTubie sobie puszczam stare mecze. Tak samo Agnieszka, Simona, także ja uwielbiałam naprawdę oglądać mecze wcześniej. Teraz oglądam już o wiele mniej. A u mężczyzn, no to zdecydowanie to już w ogóle Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Same dinozaury. Och. Byłam na początku fanką dużą Federera, psychofanką nawet, ale A co, listy wysyłałaś? Czy na nie, Instagramie ale skrzynkę zaśmiecałaś? To jeszcze pewnie nie były czasy nie, Instagrama. bez przesady, ale pamiętam, że jak zobaczyłam pierwszy raz Federera na swoim pierwszym juniorskim wielkim szlemie i się popłakałam i
i w ogóle nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nikt nie mógł się ze mną komunikować, a później usiadł dosłownie obok mnie na stołówce i ja zamiast głupia poprosić o zdjęcie, to ja uciekłam na drugą stronę stołówki i patrzyłam na niego tak z daleka, bo tutaj byłam za blisko Federera, także no... Ale tenisiści będący aktualnie w turze nie wzbudzają aż takich emocji. Bo powiedziałeś, wiesz co, powiedziałeś, że tenis się zmienił, czy że tenis inaczej wyglądał. I chciałbym rozwinąć ten wątek. Co masz na myśli? Mówisz pod Wydaje kątem mi się, że taktycznym, czy pod kątem produktu, taktycznym. opakowania tego? Ogólnie, jeżeli chodzi o tenis damski, mam wrażenie, że większość zdecydowana tenisistek po prostu gra najmocniej jak się da i tam nie ma zbyt wiele taktyki w tym wszystkim, czy jakiejś finezji. A jednak wcześniej nawet, czy to była Serena, która generowała ogromne te prędkości, to i tak ciężko mi jest to stwierdzić, ale ten tenis wyglądał zupełnie inaczej. Jednak ta piłka chodziła, geometria kortu była, więc mam wrażenie, że kiedyś ta czołówka, bo teraz jest więcej tenisistek na więcej tenisistek na wysokim poziomie, wydaje mi się, a wtedy jednak ta czołówka była na bardzo wysokim poziomie, ale było tych tenisistek o wiele mniej. Wiele osób mówi, że ta średnia się podniosła, że średnia tak poszła mi się przynajmniej do góry. wydaje. Gdybyśmy 100, 200 miejsce zmierzyli, to że teraz Tak, te że w dziewczyny mają dużo porównaniu do z tymi zaoferowania. latami wcześniej, że jednak jest to duża zmiana. O, ktoś się tutaj... Ktoś rzucił rakietą, ale to dobrze. W tenisie dobrze. Maja muszą być emocje, moim Szwajcaria. zdaniem. To nie nasze, spokojnie, to nie nasze. Nasze są spokojne i gotowe do walki. Maja, pytanie o kogoś, kto tutaj akurat nie będzie rzucał rakietą, ale z kim ty masz zbudowaną jakąś relację, wydaje mi się, że fajną, czyli o Igę Świątek. Pamiętam taką naszą rozmowę z Lotto Superligi. Już nie pamiętam, czy oficjalną, czy nieoficjalną, nieważne, ale wtedy odniosłem wrażenie, że nie widujecie się zbyt często, no bo Iga poszła do góry, ty gdzieś tam miałeś problemy ze zdrowiem, że gdzieś ta relacja, powiedzmy, była inna. Teraz kilka takich okazji było, czy to przy okazji reprezentacji, czy to rozgrywek drużynowych. Fajnie to wygląda na zdjęciach, w obrazku, wiesz, jak nie jest się z wami w środku, bo tam jeszcze nie byłem, tylko jak się was obserwuje z boku, wyglądacie jak dwie dobre kumpele. Ty nazwałabyś tak tę relację, koleżeństwo, przyjaźń, znajomość? Kim wy dla siebie jesteście? No, Trudne. myślę, że to znaczy ciężko mi jest tak określić, ale Jesteście raczej blisko? traktuję... Tak. To znaczy teraz miałyśmy o wiele więcej okazji właśnie do spotkań, tak jak mówisz. I mam nadzieję, że tych okazji będzie coraz więcej, bo wiadomo, że obydwie gramy jednak w tenisa i dopóki będziemy grały w tego tenisa, tego czasu nie będzie dużo. Ale no znamy się od 10 roku życia i zawsze miałyśmy ze sobą dobry kontakt, jednak rozumiemy się bardzo dobrze i wiem, że zawsze mogę do Igi napisać, ona wie, że zawsze do mnie. Także ten kontakt na pewno jest bardzo dobry. A czy tenisistka o twoim doświadczeniu, czyli pukająca już do bram pierwszej setki, trzymamy kciuki, żeby i w singlu, i w deblu ta setka zaraz była, żebyście grały w jednych turniejach. Czy ty na przykład jesteś w stanie, mając swoje doświadczenia, zrozumieć taką codzienność Igi, jej obciążenia, jej obowiązki, które ona ma, no bo jedynka czy dwójka mają trochę inne życie niż 50 czy setka. Zastanawiam się, czy to jest inny świat? Na pewno inny świat zdecydowanie, bo pamiętam też Igę jeszcze przed tym, jak została liderką, właśnie powiedzmy top 50, a kiedy została liderką, to są w ogóle dwa zupełnie inne światy. Naprawdę ta lista obowiązków, która ona ma na co dzień jest ogromna, także zarządzanie czasem musi stać na bardzo wysokim poziomie tam. Ale wydaje ci się, że to jest fajne życie, czy że to jest życie trudne? Co kto lubi? Bo mi się wydaje, że często znów, no nie byłem Igą, tak? Nie byłem Federerem, ale wydaje mi się, że czasami spłaszczamy to wyłącznie do przyjemności i do patrzenia na dobre rzeczy, a no to napięcie jest duże, czy bywa duże, jakby te obowiązki, harmonogram, Jasne, no coś za na coś. pewno dokładnie, no nie jest kolorowo, ale tak jak powiedziałeś, coś za coś i ta praca, no
chciała być tak dobra, no to, To ma. to ma. No, także no coś za coś. Ta praca po prostu wiąże się z takimi obowiązkami i myślę, że jestem pewna, że ona to zaakceptowała już bardzo dawno temu i świetnie sobie z tym radzi. Maja, jesteśmy w Radomiu, jak już zakomunikowałem 20 minut temu. Chciałem Cię zapytać o ten kort, który jest za naszymi plecami. My sobie tę rozmowę spokojnie wypuścimy później, ale wygląda spektakularnie. Powiem Ci szczerze, że to jest najładniejszy kort halowy, jaki ja widziałem w Polsce w życiu na meczach reprezentacji czy kobiecej, czy męskiej. Trochę się czuję jak nie w Polsce w ogóle, bo my I zawsze świetnie gramy na wygląda, hardzie. tak, świetnie wygląda i dostałyśmy już zdjęcia kilka dni wcześniej przed właśnie przyjazdem tutaj do Radomia i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona i później jak wyszłam na kort, to byłyśmy zadowolone bardzo ze stanu. A jak ta mączka? Bo E, właśnie mówią, że taka jak w Stuttgarcie, no ja wiem, że Ja ty nigdy nie jeszcze w grałam w Stuttgarcie nie Stuttgarcie, byłaś, więc ale, wiesz co, ale jest dla mnie przynajmniej jest szybsza niż na przykład teraz grałam w Antalii przez 3 tygodnie, więc tutaj wydaje mi się być troszeczkę szybsza, natomiast na przykład Kasia mówi, że dla niej to jest bardzo wolno, ona wróciła z Bogoty na wysokości, także może Kasia jeszcze na każdy, jetlagu, wiesz, ocenia, także... to na pewno, ale to cioci Kasi nic nie złamie. Także, także nie, ale jest bardzo przyjemna, jest bardzo równo, także świetna robota. A twoje nastawienie, bo no, rozmawiamy w przeddzień meczu ze Szwajcarią. Wiemy, że nie ma w kadrze Igi Świątek, wiemy, że była zmuszona do wycofania się Magda Fręch. No, twoja pozycja bardzo się zmienia w takiej kombinacji nazwisk. Jak, jeśli chodzi o stan emocjonalny, tak cię zapytam, bo wydaje mi się, że inaczej jest przyjechać jako 4., 5. rakieta, wiesz, że może coś się wydarzy, ale ubezpieczasz, można powiedzieć, tę grupę, a inaczej jak może się okazać, że jutro wyjdziesz na drugiej rakiecie na Szwajcarię. No tak, zobaczymy. Jeszcze do końca nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale rozmawiałam z trenerem na początku tutaj przyjazdu i po prostu powiedziałam, że będę gotowa, będę otwarta na to, co oni zdecydują, co kapitan zdecyduje i ja po prostu będę gotowa, ale chcę jak najlepiej dla drużyny, więc czy to będę ja, czy Kasia, nie ma dla mnie większego znaczenia, ja będę gotowa i na pewno zostawimy wszystko na korcie, żeby ten mecz wygrać. Ale musi być coś takiego, Maja, że jak przyjeżdżasz z tą realną szansą występu, jakby, Nie, tak. czy podchodzisz do tego tak na zasadzie, ja sobie wyobrażam, jakbym ja był tenisistą, no nie jestem nim, dobra, to jest mój moment, dawajcie mi tę Szwajcarię. Wiesz o co chodzi? Czy jest w tobie tak dużo pasji, czy raczej nie można iść zbyt wysoko Nie, z tymi emocjami, na żeby... pewno inaczej się czuję niż powiedzmy w Maladze, gdzie praktycznie byłam na 99% pewna, że nie zagram, No, o bo tym mówię właśnie. musiałyby się 3 zawodniczki skontuzjować nagle. Także na pewno czuję, że ta odpowiedzialność jest większa niż wtedy, bo jednak wtedy byłam bardziej takim wodzirejem kibiców. A to też jest ważna rola. Atmosferowicz to jest jedna z ważniejszych ról w No zespołówkach. widzisz. Także tutaj raczej ta rola się zmieni, więc na pewno inaczej się czuję, tak. Ostatnia kwestia wielkoszlemowa, wiesz, bo już 2 razy brałaś udział w głównych drabinkach turniejów wielkoszlemowych. Jak ważne jest to dla tenisistki, żeby wejść tam, zajrzeć, dotknąć tego, spełnić te marzenia, no bo to jest zupełnie inny świat niż Antalya, niż ITF-y, niż świetne deble z twoją ostatnią partnerką, ale no nie można tego w żaden sposób porównać. No tak, nie można. Jest to zupełnie inny świat, zupełnie inne otoczki. E, A czujesz się jak tam... Jest taka kultura tego sportu, to czuć, że to jest takie święto, taka celebracja. Jednak w tych turniejach mniejszej rangi często po prostu ci organizatorzy, może już nie na WTA, ale na tych ITF-owskich zdecydowanie, po prostu traktują cię jak taki bankomat i chcą z ciebie wziąć jak najwięcej tak naprawdę. Macie, grajcie, bylebyście spały w tym hotelu, Tak, dokładnie. którego ja jestem co tam, że prezesem. turniej się przedłuża, zagrajcie 2 mecze dziennie później, ale płacicie za dobę. Także to zdecydowanie jest inny świat. Też czujesz taki większy właśnie szacunek.
Bardziej doceniona się czujesz Bardziej wtedy? doceniona, tak, myślę, że tak. Wiąże się to też z troszeczkę większą, wydaje mi się, presją, no bo jednak więcej osób zdecydowanie obserwuje niż normalnie, ale to raczej, ja to traktuję raczej jako takie wyróżnienie niż presję właśnie. Mhm. A wracasz jeszcze sobie gdzieś myślami, rozgrywasz ten mecz na nowo z Jule Niemeyer, Mm-mm. Australian Open, czy nie? Czy to w ogóle już jest zamknięte na kłódkę? Wiesz co, tam dużo rzeczy się działo i starałam się od razu po tym meczu. Z... Jasne, że potrzebowałam trochę się zamknąć w pokoju i w ogóle zapomnieć, spróbować przynajmniej, ale nie dało się. Ale później, jak troszeczkę już ochłonęłam, to starałam się sobie wszystko tak poukładać i docenić to, jakie miałam też ciężkie eliminacje i że je w ogóle przeszłam, to już naprawdę był duży sukces. Wiedziałam, że troszeczkę tam się rzeczy poskładało w tej pierwszej rundzie, o których tam już nie będę mówić, ale po prostu dużo się działo. Ale znowu, jest to nowe doświadczenie. Drugi raz tak naprawdę przeszłam eliminację, więc było z czego się cieszyć i wyjechałam mimo wszystko z No wygrałaś 3 mecze, z także. pozytywnym nastawieniem. A zastanawiam się, jakie jest twoje nastawienie na korcie, albo ile się musiałaś uczyć tego, może wciąż się musisz uczyć, bo ty na korcie jednak z racji stylu zawsze będziesz zależna w jakimś stopniu, myślę, że w całkiem niezłym procencie, od przeciwniczki, tak? Wychodząc na taką Niemeyer, na tenisistki tak grające, no musisz się liczyć z tym, co one zagrają swojego i no, z tymi ich argumentami. Nie wiem, jak to opisać, ale Wiesz co? rozumiesz, o co mi chodzi. Czy Wydaje nie mi jest tak się, wcale? że kiedy gram faktycznie dobrze, kiedy gram aktywnie, Mhm. nie wiem, czy pamiętasz te mecze właśnie, gdzie na początku, jak się spotkaliśmy w 2019 w Polsce i ja pamiętam, Ze mną? tak, w tych Ja mam taką sobą pamięć, ale Lotto, Lotto PZT i tak, Szturtach. Wygrałaś wygrałam 3 z rzędu. tak, Bytom, I wtedy Kozerki i pamiętam, Warszawę. gdzieś później natknęłam się na wywiad po jakimś meczu i powiedziałam, że ja mogę biegać non-stop, ale ta dziewczyna biegała. Ja po prostu byłam tak aktywna, potrafiłam tak wykorzystywać geometrię kortu, rotację, że te dziewczyny się gubiły. I wydaje mi się, że kiedy ja jestem aktywna, kiedy przyzwyczajam się już do tempa zawodniczek, to wbrew pozorom nie muszę być zależna od tych zawodniczek, ale właśnie dużo czynników się na to składa, bo jestem też bardzo emocjonalną osobą i potrzebuję być pewna siebie, pewna swojej gry, wierzyć w siebie, żeby to później dobrze egzekwować. A to akurat bardzo, bardzo ładnie powiedziałaś, więc zakończymy takim komentarzem reprezentacyjnym. Powiedz, jak się czujesz w drużynie? Jest to inny tydzień, zupełnie inny tydzień niż te wasze podróże, tułaczki po różnych miejscach na świecie. Można z kimś zamienić kilka zdań, można zobaczyć twarze, których się dawno nie widziało albo przez kilka miesięcy. Co to dla ciebie oznacza, ile to ci energii, bez względu na wyniki, które przyjdą, ile to ci energii daje na kolejne tygodnie? Bo to jest fajnie po prostu. Jasne, no zawsze reprezentacja to jest zupełnie inny tydzień niż normalnie i ja tak naprawdę zawsze po reprezentacji czuję się taka naładowana, też jakbym miała naładowane baterie. Troszeczkę na początku mi to schodzi wszystko, ale później na dłuższą metę dużo mi to daje. No i ogólnie lubię takie, no, tak jak wspomniałeś wcześniej, radzę sobie w miarę dobrze w debla, więc ja lubię po prostu ludzi i lubię być w tym zespole, więc reprezentacja jest czymś innym i bardzo się cieszę, że właśnie w tym zespole mogę być i grać z dziewczynami i spędzać z nimi czas. Maja, życzę ci tutaj dobrego pobytu i oczywiście wyników na korcie, żeby kapitan mądre decyzje podejmował i dał ci szansę. No, ja już nie będę tu forsował, ale nie zajmuję się tym, to nie są moje rejony, ale
Chciałbym Cię zobaczyć tutaj w singlu na korcie centralnym w Zobaczymy. Radomiu, a jeżeli będzie jakieś Players Party czy coś bardziej oficjalnego, to zobacz, mam tutaj dla Ciebie, proszę bardzo. Dziękuję Mamy bardzo. taką zasadę, że wraz z naszym partnerem marką Lidl dajemy naszym gościom personalizowane prezenty. Słuchaj, tam jest Twoje imię nawet. O No, wow, mam chcę- otworzyć teraz? a jak chcesz, no możesz otwierać. Super. Możemy otwierać i jeszcze porozmawiać. Zajrzyj sobie. Teraz już będzie tylko łatwiej, bo tylko Mówisz? tak, rozrywamy. Ja nie mam tego, ja nie mam takiego naszyjnika, ale tak, wiem jak to się Bardzo ładny, bardzo odpakowuje. dziękuję. Bardzo mi proszę. miło. A też Maja, twój charakter zmienił się chyba na przestrzeni lat troszkę. Mam wrażenie, że jesteś taka bardziej otwarta? Może odważna nawet, nie tyle otwarta, co jesteś bardziej odważna niż jakiś czas temu, prawda? Czy Wydaje fałsz? Nawet słuchaj, nawet powiedziałaś mi dzisiaj na ty wielokrotnie, co się nie zdarzało nigdy. Bardzo na to zwróciłem uwagę. tak, Już nie jestem panem. no tak, ale my się poznaliśmy jak miałam 17-18 wiadomo, ja lat, wiem, a że teraz jest to. mam Mhm. już 24 prawie. Więc Ale ta twoja odwaga i normalne. większa otwartość to jest jakby przedłużenie jakiejś pracy, którą wykonywałaś poza kortem, czy to jest przedłużenie wyników i tego, że wiesz, Nie, idziesz w rankingu, więc wydaje mi się, że pracę, którą wykonywałam poza kortem i wcześniej zdecydowanie bardziej byłam nieśmiała i teraz ta pewność siebie poza kortem jest zdecydowanie wyższa niż była wtedy, więc... a to ułatwia funkcjonowanie w tym cyklu, w jakim wy się poruszacie? Myślę, że tak. Widzę też o wiele więcej takiej sztucznej pewności siebie, na przykład u zawodniczek. Często śmiałyśmy się właśnie ostatnio, nie wiem, już tutaj z dziewczynami, jak pojedziesz na Wielkiego Szlema i grasz nawet w eliminacjach, grasz z tymi samymi dziewczynami, z którymi grasz na co dzień i nagle po prostu każda, znaczy nie każda, ale 90% coś tam się przestawia i Mhm. nagle są mistrzyniami, także widać tą sztuczną pewność siebie bardzo, bardzo łatwo można to dostrzec. A wcześniej na przykład, jak poleciałam na swój pierwszy Australian Open, wtedy byłam przerażona. Byłam przerażona tą otoczką, byłam przerażona ludźmi. Także teraz jak byłam, to było takie dla mnie fajne doświadczenie, troszeczkę porównać sobie, jak wtedy to widziałam, a jak teraz. Super. Maja, dziękuję Ci bardzo. Nawet nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, ile ci ludzie, którzy tam są, ile oni lajków zostawią pod tym materiałem. To cieszę się. To będą rekordy, to się będzie kręciło. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Odłożymy sobie kilka tematów na inną okazję, bo szanujemy to, że jesteś częścią drużyny i że trzeba tutaj Dziękuję po prostu bardzo. się Doceniam. przygotowywać. Dziękujemy Wam także bardzo. Naprawdę nie zawiedźcie, jak już obiecałem te lajki, to nie zawiedźcie nas w tym zakresie. Przypominamy, że to kolejna rozmowa, którą współtworzyliśmy z marką Rekman i co? Do zobaczenia w Radomiu. Pa, pa.